Każdy na świecie Minecraft ma zautomatyzowane farmy do wszystkiego, a ja nie mam nic. Dlatego w dzisiejszym filmie postanowiłem to zmienić. Zaczniemy od zebrania drewna i zabicia smoka. Brakuje mi kilku przedmiotów. Okej, teraz możemy zabrać się do głównego tematu. Więc najpierw ekspiarka w endzie. Okej, mogę teraz zrobić brakujące narzędzia. Będę potrzebował budulca, więc stworzyłem farmę cobblestone'a. Przydałoby się drewno, w skrzyni zostało mi już tylko kilka sztuk. Dlatego postanowiłem zbudować bardzo wydajną farmę drzew. Dobra, ostatnim surowcem potrzebnym do farm będzie żelazo. Na spawnie mojego świata zbudowałem najbardziej podstawową farmę. Teraz zaczyna robić się poważnie, bo będziemy tworzyć generator złota. Jednak pojawia się mały problem, do jej zbudowania będę potrzebował bardzo dużo magmy. Tak, zbudowałem szybko farmę magmy i jest ona całkiem wydajna. Nareszcie mogę zabrać się za farmę złota i... skończone. Całość pięknie się sortuje w Overworldzie. Do dalszych projektów będę potrzebował m.in. bloki emeraldów i w tym celu odnalazłem Pillager Outpost, z którego zdobyłem Bad Omen i stworzyłem farmę raidów. Po czasie zauważyłem jeden problem. Farmy, które chciałbym zrobić, pochłaniają wiele bloków, a ekwipunek gracza jest dość ograniczony. Dlatego, aby temu zapobiec, wybudowałem farmę shulkerów. Najpierw znalazłem taką, która generowałaby mi najwięcej przychodu, a oto i ona. W międzyczasie zauważyłem, że powoli kończą mi się fajerwerki, a co za tym idzie, nie mam możliwości szybkiego ruchu, dlatego wybudowałem mob grinder, aby pozyskać z niego proch do fajerwerek. Ogromna ilość farm wymaga kolosalnych ilości slime bloków do różnych mechanizmów, a nie ukrywajmy, nie należą one do najłatwiej pozyskiwanych bloków, przez co ciągłe latanie na bagna i pozyskiwanie ich nie miałoby sensu. Dlatego wybudowałem bardzo dobrą farmę slime'ów. Do kolejnej z farm zdecydowanie zabraknie mi soul sanda, więc nakopałem sobie mały zapas. Dobra, pierwszym krokiem tej farmy będzie wyznaczyć odpowiednie miejsca dirtem, żeby móc później użyć scaffoldingów. Teraz sprawa wygląda tak, że między tymi ramami portalu musimy wszystko wypełnić scaffoldingami. Dobra, scaffoldingi już są, więc teraz najwyższa pora dokończyć portale. Okej, ale jeszcze zanim to, musimy teraz cały kwadrat tutaj... Zdecydowałem się, że następnym moim celem będzie stworzenie kilku mniejszych farm. Tak więc zacząłem od farmy trzciny, następnie stworzyłem farmę kurczaków, farmę marchwi. No i nie możemy oczywiście zapomnieć, że możecie dać mi chwilę ponapawiania się, jaką fajną obudowę zrobiłem do farmy marchwi. Tak, bo generalnie jest to wieża villagerskości, także fajny projekt. Bardzo serdecznie polecam, jak wam się nudzi na świecie. Może was zastanawiać też, czym jest ten wielki budynek tuż obok mojej bazy. Generalnie jest to moja fabryka kleju i błota. Działa ona sobie na bardzo prostym mechanizmie, który przesuwa po prostu wszystko wzdłuż tego i czym dłużej, tym mamy więcej kleju, czym szybciej, tym mamy więcej błota. Tu mamy tutaj też farmę szybkich upraw i przede wszystkim moją nową, najlepszą przepalarkę na 36 pieców. Kolejną rzeczą, którą będę bardzo mocno potrzebował do projektów, może być miedź, ale kopanie jej nie ma zbytnio sensu, więc postanowiłem, że przeszukując internet znajdę najlepszą możliwą farmę miedzi, którą mogę sobie teraz pozwolić. Wcześniej jednak będę musiał zrobić bardzo potrzebną farmę na każdym z minecraftowych światów, jaką jest farma witherowych szkieletów. A to jest ta słynna farma witherowych róż, o której wspominałem. I przy okazji pewien mały projekt, który jest obok. Słuchajcie, generalnie przez całą długość teraz tego materiału zadaję sobie jedno znaczące pytanie. Jak zakończyć ten materiał? I niby mógłbym zrobić olbrzymią dziurę w bedrocku, ale nie, dla mnie to jest za małe, więc stwierdziłem, że zrobimy coś zupełnie innego. Dobra, ale żeby to zrobić, będę musiał znaleźć, gdzie była moja farma
witherowych szkieletów. I to chyba było w tą stronę. Tak, to zdecydowanie w tę stronę, więc lecimy czym prędzej na nią. Bo stwierdziłem, że ten materiał zakończymy nie inaczej, niż budując 32 pełne beacony. Dobra, w tym celu to generalnie będę potrzebował bardzo dużo czaszek czarnych szkieletów. Wydaje mi się, że część z nich, które będę potrzebował, już mam. I nie wiem, czemu tu się pojawiają tak licznie blazy w tej farmie, ale z jakiegoś powodu pojawiają się bezpośrednio w netherowym portalu. I tak już chyba po prostu musi być, więc co? Ja idę sobie, słuchajcie, w tej chwili na tego mojego pięknego Avk spota. Dobra, wniosek jest prosty. Withera respimy kratkę dalej. Dobra, withery pokonane, więc teraz muszę znaleźć tylko tak. Tu są moje brakujące gwiazdy netheru. Nawet mamy ich trochę więcej niż potrzeba. Ale przejdźmy przede wszystkim do skraftowania, słuchajcie, 32 beaconów. I teraz będziemy potrzebować tylko jeszcze jednej rzeczy. W tym celu generalnie przejdziemy się, słuchajcie, do farmy żelaza, bo chyba najwyższa pora ją w końcu znowu opróżnić. Zanim w ogóle wezmę jakieś żelazo z magazynu. O, fuck. Damn, boy. Okej. Może tego żelaza nawet wystarczyć, szczerze mówiąc. Dobra, taka ilość żelaza hipotetycznie może mi wystarczyć, więc jeśli by mi zabrakło, to skorzystam z tego, co mam w magazynie. Najlepszym miejscem na położenie tych beaconów wydaje mi się miejsce za spawnem, szczerze mówiąc, bo jeszcze w sumie nie zagospodarowałem całej przestrzeni tutaj. Dobra, mamy 1200 bloków żelaza, okej. Ja bym może to trochę tutaj bardziej w górę postawił. Gdzieś, powiedzmy... lepiej zrobimy to na wodzie, szczerze mówiąc, tuż przed moją budowlą. Da to dużo lepszy efekt. Może tak pod wodą je w sumie zbudować? Nie, budujemy je na pewno na wodzie. Dobra, zaczniemy od zaznaczenia sobie pierwszego miejsca na beacona, szczerze mówiąc, i od tego będziemy po prostu rozbudowywać się w dwie strony, więc potrzebujemy generalnie 3 poziomy w górę i następnie musimy je otoczyć w ten sposób, a zresztą czemu ja wam tłumaczę, jak się robi beacon? No i słuchajcie, jeden jest, więc teraz jeszcze tylko 32. I ostatni beacon. 32 beacony. Nawet mi zostało trochę żelaza. To jest akurat super wiadomość. Gorzej, że skończyły mi się fajerwerki. Więc pozwolę sobie, słuchajcie, użyć tridentu. Okej, jak to wygląda? Wygląda to kozacko. Piszcie w komentarzach, jak wy byście Piszcie w komentarzach, jakby wy byście... Także, moi drodzy, piszcie w komentarzach, jakby... Mój mózg przestaje działać. Za długo ten odcinek już trwa. Mamy prawie 1100 dzień. Okej. Dobra, w oczy mnie kuje ten biały beacon, więc pomalujemy go sobie na szybko. Ja z tego co pamiętam, miałem gdzieś tu barwniki. O, dobra, pomarańcz. Nice! Okej, mamy kolory szkła. Teraz idziemy ozdobić beacony. I ostatnie szkło. Okej, także wygląda to trochę jak te paski przerywające w telewizji w każdym razie. Taka ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście o tym w Minecrafcie, że można łączyć kolory na beaconie i wychodzi nam wtedy coś pomiędzy. Więc mam, słuchajcie, dla was dzisiaj challenge. Napiszcie mi, jakie konkretnie kolory, w jakiej kolejności i w jakiej ilości mam połączyć w jednym z tych promieni. Zobaczymy wtedy, jaki kolor otrzymamy, słuchajcie. No i zrobimy może sobie zawody o najładniejszy kolor beaconu, szczerze mówiąc. Czemu by nie?